Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Retro Story i dzisiaj opowiem Wam o grze Snatcher. Gdybym zapytał się Was, kim jest Hideo Kojima, zapewne znakomita większość z Was odpowiedziałaby na to pytanie. Gdybym zapytał się, jakie gry stworzył Hideo Kojima, zapewne większość z Was wymieniłaby serię Metal Gear, bo jest to zdecydowanie jedno z największych dokonań Hideo Kojimy. Mało kto dziś pamięta, że Kojima ma na swoim koncie dwie gry przygodowe, które były pionierami visual novels, a przy okazji to naprawdę dobre tytuły osadzone w cyberpunkowej rzeczywistości. Pierwszą z nich jest mało kojarzony Snatcher, drugą, bardziej rozpoznawalną grą jest Policenauts, która zagości w jednym z kolejnych odcinków. Gdy przeglądałem recenzję Snatchera na internecie, nie znalazłem ani jednej negatywnej opinii. Z drugiej strony mało kto w Polsce grę zna, więc co się stało? Posłuchajcie. Gdy Kojima w 1987 roku ukończył grę Metal Gear, nic jeszcze nie wskazywało, jak popularna będzie to marka w przyszłości i na pewno nic nie wskazywało na to, że zwiąże się z bohaterami na grubo ponad ćwierć wieku. Metal Gear był dobry, jednak Konami niezbyt chyba pokładało wtedy jeszcze nadzieję na to, że rozwinie się w pewnego rodzaju fenomen. Drugą grą Hideo Kojimy miała być gra przygodowa wydana na platformy MSX2 i na komputery domowe NEC PC 8801. Miała to być gra przygodowa osadzona w świecie cyberpunka. Sam autor miał problemy z wyjaśnieniem Konami przez telefon, co to w zasadzie jest cyberpunk, więc początkowo zmienił jej tytuł na Junker. Jednak ten był zbyt podobny do innej gry, która traktowała o Mahjongu. Początkowo twórca nie chciał dawać grze tytułu, który jest nazwą głównego przeciwnika, tak jak było w serii Metal Gear. Myślał jeszcze o tytule New Order. Jednak z niewiadomych przyczyn też z tego zrezygnował i koniec końców stanęło na tym, czego nie chciał, czyli tytule będącą nazwą głównego przeciwnika. Snatcher. Zanim przejdziemy do dalszej historii gry, zatrzymajmy się na parę chwil na Hideo Kojimie. Ten wybitny deweloper zaczynał w Konami od produkcji gry Penguin Adventure jako asystent designera. Gra o pingwinku nie była szczytem marzeń, skrzydła rozwinął dopiero przy tworzeniu pierwszego Metal Geara. Dało się zauważyć, że Hideo dąży do przeniesienia na ekrany monitorów czy telewizorów filmowej narracji. Zresztą ten element jest w zasadzie znakiem rozpoznawczym Kojimy do dziś. Pewnie sporo z Was wie, że Hideo jest wielkim fanem kina i filmów. Garściami czerpie i czerpał inspiracje z amerykańskich produkcji i wrzucał je do swoich gier. Chyba najbardziej słynna jest okładka Metal Geara, na której w zasadzie jest przerysowany kadr z Michaelem Bienem z filmu Terminator. Również pseudonim głównego bohatera, Solid Snake, nie wziął się znikąd, a był zaczerpnięty z filmu Ucieczka z Nowego Jorku, gdzie odgrywający przez Kurta Russella bohater nazywał się Snake Plissken. Zresztą podczas Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Snake przedstawia się jako Iroquois Plissken, co w zasadzie znaczy Snake Plissken. Wiedza o upodobaniach Hideo będzie kluczowa do zrozumienia historii powstania Snatchera, jak i zmian, których gra doczeka się w kolejnych portach. Największą inspiracją przy tworzeniu gry był film Łowca Androidów, z którego zaczerpnięto w zasadzie cały trzon fabuły. Ale na tym Kojima nie poprzestał. Pojawi się tam też i Terminator i wiele innych nawiązań do popularnych filmów science fiction, z których będzie czerpał garściami w sposób oczywisty, jak i mniej oczywisty. Na przykład motyw zabierania ciał przez roboty jest wzięty z filmu Inwazja porywaczy ciał. Zresztą sam tytuł już do niego nawiązuje, Invasion of the Body Snatchers. Niektóre kadry, na przykład początkowe pokazanie miasta Neo City Kobe, to w zasadzie zżynka z Los Angeles z Blade Runnera. Nawet stoi tam kopia budynku korporacji Tylera. Od początku Kojima współpracował z Tomiharu Konoshitą, charakter designerem. Obaj traktowali projekt bardziej jako film lub anime niż produkcję gry. Obaj też dość nonszalancko podchodzili do praw autorskich. I tak głównego bohatera gry, Gilliana Seeda, upodobniono do Katsuhiro Otomo, twórcy legendarnej mangi, jak i anime Akira.
Również podczas gry można było natrafić na znane z filmów postacie, a to pojawiał się obcy, główni przeciwnicy w grze, snatcherzy, były to w zasadzie modele Terminatora, natomiast w sklepie w jednej z lokacji wisiała maska Predatora. Jeden z przeciwników to Roy Betty, a jeszcze inny to dokładna kopia Fade Rauta z filmu Dune. Znajdziemy też bardziej oczywiste nawiązania. Frazy Outer Heaven nie powinny być tajemnicą dla nikogo, kto zna serię Metal Gear. Są również mniej oczywiste tropy. Przeglądając wannę, robot zapyta się nas, czy spodziewamy się tam znaleźć łuskę węża, co jest jawnym nawiązaniem do łowcy androidów. Gra w zamysłach miała być bardzo długa. Planowano 6 rozdziałów, z czego w finale znalazły się jedynie 2. Natomiast w kolejnych portach wydłużono rozgrywkę do 3 rozdziałów. Mimo to i tak gra powstawała 3 razy dłużej niż każdy inny tytuł w tamtym czasie. Warto wspomnieć o jeszcze jednym niecodziennym pomyśle. Hideo Kojima uwielbia burzyć 4. ścianę w grach. Czy będzie to Psycho Mantis odczytujący zapisy z naszych gier, czy kod wywoławczy nadrukowany na fizycznym pudełku z grą. Przy okazji Snatchera pomysł był o wiele bardziej odjechany. Deweloper chciał, aby na dyskietkach z grą była napisana sekretna wiadomość przy użyciu farby termoczułej. Po ogrzaniu w stacji dysków ukazywałaby się ona graczom. Jednak Konami odrzuciło ten pomysł. Co ciekawe, znajdzie on zastosowanie w cyfrowej formie w Metal Gear Solid, gdzie Snake musiał ochładzać i podgrzewać specjalny klucz do uruchomienia Metal Geara. Ale były też sposoby subtelniejsze, na przykład ten, gdy poszukujemy bomby i nasz kompan prosi nas o podgłoszenie telewizora, aby usłyszeć jej tykanie, by za chwilę porazić nas głośną eksplozją. To pomysły jeszcze z czasów Monty Pythona i choć tamci go nie wprowadzili, Kojima nie bał się takich eksperymentów. Podczas pracy nad Snatcherem Hideo nieznacznie powiększył swój zespół, jednak i tak był on o połowę mniejszy niż teamy pracujące przy innych grach na NES-a. Tak wspomina to Satoshi Yoshioka, który pracował jako charakter designer. Deweloperzy mający zupełnie inne funkcje i zadania mieli pracować blisko siebie, co wprowadzało szybki odzew na zgłaszane uwagi czy błędy. Wreszcie, 26 listopada 1988 roku Snatcher ukazał się na rynku japońskim. Tytuł był sprzedawany ze specjalnym kartridżem zwanym Sound Creative Chip, który zwiększał możliwości dźwiękowe konsoli. Gra była wydana na dyskietkach i z racji tego głównie opierała się na tekście i statycznych obrazkach. Grę obserwowaliśmy z perspektywy pierwszej osoby, całość była utrzymana w stylistyce pixelartowej, jednak jakość jej wykonania stała na bardzo wysokim poziomie, coś czego można było się spodziewać po Hideo Kojimie. Samo sterowanie było niecodzienne, nie było kursora jak w klasycznych grach point and click, zamiast tego menu tekstowe, z którego można było wybrać określone komendy. Gracz poruszał się po półotwartym świecie i mógł udać się do dowolnej lokacji. Kojima zadbał, aby świat przedstawiony był niezwykle bogaty. Prym wiedzie tutaj robot Metal Gear, który dostarcza informacje o otaczającym nas świecie, przez co ma się wrażenie, że całość była od początku przemyślana jako spójna wizja przyszłości. Z budowy tytuł mocno przypomina popularne w Japonii visual novel. W zasadzie można powiedzieć, że Snatcher był ich wczesnym prekursorem. No dobrze, to o czym był ten słynny Snatcher? Akcja dzieje się w XXI wieku, 15 lat po wypuszczeniu broni biologicznej zwanej Lucifer Alpha, która wybiła większość populacji. W mieście Neo City Kobe pojawiają się roboty zwane Snatcherami, zaczynają zabijać ludzi, ściągać z nich skórę i podszywają się pod własne ofiary. Powstaje jednostka Junker, która ma odnajdywać Snatchery i je eliminować. Wcielamy się w Gilliana Seeda, który cierpi na amnezję. Jedynie ma niejasne wspomnienia, że jego przeszłość jest związana ze Snatcherami. Gillian rozpoczyna pracę w jednostce Junker w nadziei, że walka z robotami rzuci jakieś światło na jego przeszłość. Od teraz, pracując jako detektyw, tropi ukrywające się w ludzkich ciałach androidy. Ciekawym smaczkiem jest fakt, że bohaterowi towarzyszył mały robot Metal Gear MK2, którego design, jak i nazwa będzie odtworzona w Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Również wspomnienie o Takona, że za 50 lat każdy będzie chciał mieć takiego robota, jest wyraźnym odniesieniem do Snatchera. Wtłaczanie różnych elementów z innych gier, jak i aluzji do nich, stanie się także znakiem rozpoznawczym Hideo Kojimy. Gra dzięki dobrze poprowadzonej historii potrafi wciągnąć nawet dzisiaj. I nie wiem, czy chodzi o dbałość o detale, czy o szczątkową grafikę, ale zatapiasz się w świecie i czujesz, jakbyś prowadził prawdziwe śledztwo.
Gra posiada kilka ciekawych twistów i podobnie jak wiele innych gier Kojimy ma problem z tempem. Początek jest długi, za długi, by potem szybko przetoczyć nas przez 2 ostatnie rozdziały goniące na łeb na szyję do finału. Gra, choć może to brzmieć absurdalnie, jest niezwykle filmowa. Hideo wykrzesał ze statycznych screenów wzbogaconych czasem niewielką animacją narrację, jakiej nie powstydziłyby się dzisiejsze hity i to robi wrażenie, a i zarazem zastanawia, czy grafika w grach jest tak istotna i czy bogactwo estetyczne czasami nie zabija imersji. Snatcher zdaje się hołdować temu stwierdzeniu, ale może to być tylko wyjątek potwierdzający regułę. Warto pochylić się nad głównym bohaterem, Gillianem Seedem. Nie jest on do końca zrozumiały dla dzisiejszych graczy, gdyż bazuje on na japońskich normach, które czasami są, no cóż, nieco dziwne. Seed to typ permanentnego podrywacza. Nie przepuści żadnej, aby nie zadać pytania o randkę. Prowadzi to czasami do całkowicie absurdalnych sytuacji, gdy obwieszczamy jednej bohaterce, że zmarł jej ojciec, by w kolejnym zdaniu zadać pytanie, czy nie wyskoczy z nami na małe bara. Te zabiegi powodują, że Seed nie jest postacią, którą jednoznacznie można polubić. Ma swoje wady i zalety, nie jest jednowymiarowy, a staje się postacią o wiele bardziej złożoną i nie chodzi mi tylko o banalne teksty na podryw. Warto wspomnieć o tym, że pierwsza wersja gry umożliwiała podejrzenie 14-letniej dziewczyny pod prysznicem, jak i wąchania jej majtek. Całe szczęście te elementy nie przeszły w wersji gry na Stany Zjednoczone i Europę. Hideo zadbał, aby świat przedstawiony w grze był kompletny. Miejscami dostajemy całe tony informacji, które nie mają do końca wpływu na fabułę, ale pokazują, jak działają niektóre mechanizmy w przedstawionym świecie. Jest moment, w którym nasz przyboczny robot wykonuje rekonstrukcję twarzy na podstawie czaszki. Dużo tutaj technicznego żargonu, specjalistycznych sformułowań, przez co nie czujesz, że ktoś robi cię w balona, pokazując cuda, których nikt nie wyjaśnia. Innym ciekawym elementem jest komputer w bazie Junkersów, gdzie możemy podejrzeć dane każdego z pracowników, ale i poznać fakty z przeszłości miasta, poznać jego ustrój i uzyskać wiele innych informacji. Dość powiedzieć, że spędziłem tam grubo kilkadziesiąt minut wertując cyfrową bibliotekę, zatapiając się w zasadzie w samym tekście i poznając meandry świata. Najlepsze w tym było to, że nie czułem się tym znudzony czy przytłoczony. Po prostu chciałem poznać świat wymyślony przez Kojimę. Niestety gra jest niezwykle siermiężna. Hideo popełnił wszystkie grzechy producentów przygodówek, przez co czasami stajemy przed całkowicie absurdalnymi sytuacjami. Na przykład gdy Gillian dostaje dyskietkę 5,25 cala. Towarzyszy mu obrazek z dyskietką. Znajdujemy komputer, który te dyskietki może odczytać, jednak odpowiednia instrukcja się nie pokazuje. Dlaczego? Ponieważ nie przestudiowaliśmy dyskietki i Gillian nie stwierdził, że tak. Faktycznie to dyskietka 5,25 cala. Dopiero wtedy pojawia się odpowiednia opcja. Prowadzi to do bezsensownego klikania każdej opcji, aby poznać je wszystkie, a nierzadko trzeba ją kliknąć 2 lub 3 razy, zanim pojawi się stosowna pchająca do przodu informacja. Dodano też elementy zręcznościowe w postaci prościutkiej strzelanki do wyskakujących robotów. Obok tradycyjnego sterowania padem można było użyć lightguna Justifier. Całe szczęście przerywników za dużo nie ma, choć te pod koniec gry potrafią nieźle dać w kość. Gra też ma otwarte zakończenie. Widać, że Kojima planował kolejną część, stąd historia pozostaje niedokończona. Niestety nigdy już nie poznamy finału przygód Gilliana Seeda. Konami zupełnie zapomniało markę i na tą chwilę nie planuje do niej wracać. A szkoda. Ciekawostką jest też fakt, że Snatchera zmieniono jeszcze w grę RPG zwaną SD Snatcher i wydano w 1990 roku. SD odnosiło się do pojęcia Super Deformed, czyli postacie posiadały wielkie głowy. Całość była widziana od góry, natomiast walka była pokazana z perspektywy pierwszej osoby. Jedynie kluczowe elementy fabuły pozostały bez zmian i wersja ta jest uznawana za alternatywną historię Gilliana Seeda.